gorąco. I to nie z powodu pogody. Człowieku, czy ty to czujesz? Mercedes AMG GT, po prostu C190. A komuś powiemy Mercedesik 190, przyjemny, dosyć oldschoolowy, kompaktowy sedanik, no ale nie w tym przypadku, nie jak C190, bo to jest, moi mili, rasowe coupé. Tutaj nie jest za przyjemne, znaczy w sumie jest przyjemnie, ale w taki inny sposób. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, myślę, oraz skoczymy na próbę autostradową. Słuchajcie, rocznik 2016, GT AMG normalne, bez S. Panie, widzi pan tam S na końcu? Wóz jest w naprawdę pięknym stanie, ma troszeczkę ponad 40 000 kilometrów i został mi on udostępniony przez szczeciński Autosalon Jawor. Link do ogłoszenia z tym samochodem oraz do Autosalon Jawor macie w opisie filmu. No, oferta jest naprawdę bogata, a samochody, zresztą zobaczycie w tym filmie, że naprawdę wychuchane, zadbane, ale to jest rakieta, Boże Święty. Ciężko się, szczerze mówiąc, przy niej skupić, gdy nią jedziemy. Tak jak wszedłem dzisiaj rano do niej, za kierownicę usiadłem i ruszyłem, też mi się ciężko było skupić coś. No dobra, ale co to właściwie jest? Mercedes AMG GT jest drugim Mercedesem, który został stworzony przez AMG. Tak jest, od podstaw, przez inżynierów oraz przez kierowców rajdowych. Tutaj nie ma miękkiej gry. Pierwszym Mercedesem stworzonym przez AMG był po prostu SLS, czyli poprzednik GT AMG. Jeśli mowa na przykład o nowszym AMG GT, no to tam płyta podłogowa jest wspólna z SL-em, jest taka bardziej tradycyjna, no bo w zasadzie auta są zbliżone, tak poprzedni i nowszy GT AMG, chociaż szczerze proporcje tego samochodu, no to naprawdę jest tutaj rasowo, zobaczcie na tą olbrzymią maskę, jest parę takich akcentów z Gullwinga, nawet nie mówię o bryle, ale te wloty powietrza z boku, czy na masce, jakieś takie różne zaakcentowania. W mojej ocenie wóz wygląda naprawdę ślicznie, nawet gdy jest srebrny. Zresztą srebrny kojarzy się nam z Mercedesami, czy to z safety carami, no nie wiem, właśnie z Gullwingiem, SLR-y przecież kojarzą nam się ze srebrnym lakierem. W każdym razie tutaj mamy indywidualną płytę podłogową i na przykład z takich bardzo nietypowych rzeczy, no to skrzynia biegów jest tutaj z tyłu. No moi mili, kiedyś to było częściej spotykane, bo na przykład, nie wiem, w Porsche 944, czy też w Alfie 75 bodajże, taki nowoczesny samochód i Transaxle. Jest to oczywiście furcząca, grzmiąca sportowizna. Tutaj na przykład, gdyby było wewnątrz cicho, no to wtedy musimy zgłosić samochód do serwisu, że coś jest nie tak. Tutaj ma być głośno. Czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz. Rozkład masy 47 do 53. Tak na szybko, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to co powiecie? Myślę, że ten wóz w tej wersji, takiej normalnej, mimo wszystko, normalna wersja, ja tak będę mówił, ale 460 koni mechanicznych ponad, 4 sekundy do setki, VMAX 300 km na godzinę ponad, dziczyzna, ale wizualnie sportowy samochód, ale tak dość łagodnie, myślę, narysowany, całkiem elegancko nawet jeśli chodzi o spoilerowanie, no to tutaj jest ukryty spoiler, on nam się wysuwa. Zresztą możemy go sobie wysunąć też z przycisku. Końcówki układu wydechowych, nawet nie są tutaj 4, to są półfejki, no bo widzę, końcówka jest elementem zderzaka, a tutaj wewnątrz jest, końcówka układu wydechowego. Dwie końcówki po obu stronach, no wydobywa się z nich melodia. W ogóle z tej perspektywy bardzo ten wóz mi przypomina właśnie SLS-a. Przetestowałbym kiedyś SLS-a. Generalnie te samochody tak dość podobnie wyglądają, jednak linia szyb w SLS-ie jest inna zupełnie. To jest taka największa chyba różnica, jak tak z boku patrzymy na te dwa samochody. No i oczywiście w poprzedniku drzwi są otwierane do góry. Silnik jest wolno ssący 6.2, tutaj 4.0 biturbo. Felgi 19-calowe, rozmiar opon z tyłu 295×30. Z przodu mamy troszeczkę węższe, bo 265×35. Są to prawdziwe wyloty powietrza. Tutaj pod tym jest taka siatka. Tutaj akurat fejkowe, takie ozdobne w sumie. I z przodu, no to za każdą krateczką, czy też wstawką nie ma zaślepki. Wszystkie wloty prawdziwe. Auto ma też kilka elementów takich na daily, by sobie jeździć, na przykład Distronic tempomat aktywny, bo mało tego, jest tutaj tryb na przykład żeglowania, skrzyni biegów, system start-stop. Zawieszenie z możliwością elektronicznej zmiany sztywności, hamulce 360 mm z przodu, tarcze pływające, zacisk, nie wiem czy to będzie widać, ale 6-tłoczek. I dobra, przejdźmy do bagażnika. Bagażnik w AMG GT będziemy oglądać. Tutaj nie ma żadnego przycisku do otwierania bagażnika. Można z kluczyka, można z wewnątrz, albo po prostu nogą. Nie jest elektrycznie otwierany, po prostu nam odskakuje. No dobre i to, fajnie to reaguje za każdym razem. Bagażnik
Bagażnik nie jest w sumie za duży. Tutaj proszę, taka roletka. Tutaj jeszcze jest kolejna siatka, którą montujemy sobie w tym i w tym miejscu. Dzięki niej możemy sobie tutaj jakieś bagaże włożyć i po prostu nie wlecą nam one do środka podczas hamowania. Znaczy w zasadzie ciągle będą w środku, ale nie w przestrzeni pasażerskiej, tylko z tyłu. I co teraz, jak bagażnik mamy tutaj taki nie za duży? Kompletnie nic. Nie przejmujemy się tym. Zamykamy. Ależ to jest piękny samochód. Nawet srebrny kolor pasuje nawet do tego samochodu. Dźwięk tutaj jest ok, oczywiście uważamy na uszczeleczkę. Są tutaj oczywiście takie rzeczy jak keyless czy blind spot i boczek drzwiowy. Tutaj u góry jest miękki, tutaj miękki. Tutaj jest to wszystko obszyte skórą z tego co widzę. Tutaj nawet są szwy. Czarno-czerwona tapicerka w całym samochodzie, no i dekory takie satynowe. Audio Burmester gra bardzo ładnie, muszę przyznać, w tym aucie. Wiecie, z tymi Burmesterami to w zależności od modelu, jak on będzie grał, tutaj jest wszystko ok. Proszę, performance'owe, takie rasowe fotele. Czekajcie, może z tej perspektywy będzie lepiej widać. Taka kabina pasażerska, zobaczcie, no ten panel olbrzymi na środku. I cyk, i foteliska. Jest sportowizna, no takie fotele tu powinny być, no co wy sobie wyobrażaliście? Zajmijmy pozycję za kierownicą. No, jeśli jest się 110-kilowym dwumetrowcem, no to tak szczerze mówiąc, na styk. Zamykamy. Może sobie od razu odpalimy jeszcze przed zamknięciem drzwi. O, i radyjko. Tego się słucha, nie radyjka. Spokojnie, to jeszcze nie tryb sportowy, tylko komfort. Pozycja za kierownicą bardzo sportowa. Ja osobiście wolałbym siedzieć troszeczkę niżej. Najbardziej bym chętnie tutaj odsunął troszeczkę fotel, ale to już jest taki maks. Jest sportowizna, ja nie będę marudził. I tutaj wszystko pasuje. W przedlifcie nie ma tutaj jeszcze Panamericany, a tradycyjny grill. Nie ma też gładzików i to bardzo dobrze jest tradycyjnie. Tradycji stało się po prostu tutaj zadość. System multimedialny, nawet tutaj nie będziemy grzebać, od razu Wam tylko pokażę, że jaki po prostu tu jest typ tego infotainmentu. O, proszę bardzo, coś takiego. Stary typ, ale też tutaj nawet jeszcze nie ma wyświetlacza dotykowego. Są fizyczne przyciski, w zasadzie jest ich nawet całkiem sporo. Sterujemy multimediami, tutaj też się to wciska. Ale dobra, od początku, bo już się za bardzo podnieciłem. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność nie jest rewelacyjna i taka właśnie ma tutaj być. Mamy czucie tutaj jak w czołgu, jakimś myśliwcu. Kierownica, podcięcie, delikatne bicepsiki, troszkę tutaj takiej mikrofibry, czy tam alkantary, nie wiem. Reszta to skórka, no i te satynowe elementy AMG. Obsługa komputera jest banalnie prosta. Proszę bardzo, tutaj po środku ekran LCD. O, proszę bardzo, nawigacje, wskaźniki, nośniki, jakieś pierdoły. Grafika systemów. No dobra, coś takiego performance'owego. Jest AMG. Proszę. No. Liczniki też są w zasadzie tradycyjne. Widać, że nie jest to jakiś starodawny samochód, no bo mówię, ten wyświetlacz LCD wcale aż taki mały z drugiej strony nie jest, ale już tarcze są analogowe. Ściągniesz do 320 km na godzinę. Pierwszy tryb Individual, to możemy sobie personalizować. Tryb Comfort, Sport oraz Sport Plus. Co ciekawe, w trybie Sport Plus, o ile dobrze pamiętam, jest to właściwie taki Sport Plus Handling, gdzie możemy sobie tym autem driftować nawet z włączoną kontrolą trakcji, ale ta kontrola trakcji w zasadzie chroni nas przed tym, byśmy nie wywinęli po prostu jakiegoś spina. Liczniki są w takich oto tubach, deska rozdzielcza calutka jest obszyta skórą. Tutaj też jest skóra, wszędzie tutaj są skóry właściwie. Ej, no jest to sportowizna, ale wciąż Mercedes. Tutaj nawiewy, panel klimatyzacji, przyciski są fizyczne, właściwie takie lotnicze. Tutaj schoweczek, uchwyty na kubki, tutaj gałęzjuszek, taki maleńki. O, D. Ten panel też jest charakterystyczny dla AMG GT, czy to dwudrzwiowego, czy to tego większego czterodrzwiowego. Bardzo tutaj tryby jazdy, start stop silnika, kontrola trakcji, zawieszenie. Co my tu mamy? Spoiler z tyłu. System start stop, skrzynia biegów i radyjko. Włączyć, wyłączyć, podgłośnić, ciszyć. Dodatkowo u góry jeszcze jest taki panel, podgrzewane fotele, światło awaryjne, Parktronic, no i oświetlenie, szyber dachu, czy tam panoramy tutaj nie ma, czarna podsufitka. Wiecie, tak surowo, głośno, szarpiąco, ale no ekskluzywnie. Gasimy, zajrzyjmy pod maskę.
Ja nie mogę, teraz otwierałem maskę i zwróciłem uwagę, iż tam w nogach jest głośnik. No w sumie tak, bo tutaj mamy tylko sykacza tak zwanego pewnie. Maska w AMG GT jest gigantyczna. Zobaczymy, czy to wszystko intuicyjnie. 4.0 biturbo, V8, benzynka. Tutaj są turbinki. Zobaczcie, jak ten silnik w ogóle głęboko jest osadzony. Tutaj kawał pasa przedniego. Nawet w sumie nie wiem, czy w AMG GTS nie ma przypadkiem tego samego silnika, tylko różniącego się na przykład softem i przykładowo, no nie wiem, no tak jak mamy C63 oraz C63S, no tam właśnie są takie różnice jak szpera czy aktywne poduszki silnika. Oczywiście moc jest inna. No w każdym razie tutaj mamy tą słabszą, ale mimo wszystko strasznie narowistą i wystarczającą absolutnie wersję. 462 konie mechaniczne, 600 Nm, 7-stopniowa, dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów umieszczona, tak jak wcześniej mówiłem, tu z tyłu. Napęd oczywiście na tył. Zużycie paliwa, a co? Producent deklaruje, iż w cyklu miejskim powinno ono wynosić 12,2 litra. Ale wiecie co? Ja z centrum Szczecina sobie tutaj jechałem na Lubieszyn i zużycie paliwa wyszło mi jakoś 11,6 litra. Także jeśli się chce, to można. Ale przy tym samochodzie jest to strasznie trudne. No w większych limuzynach jakichś, no to przyjemnie się po prostu jedzie V8 spokojnie. Nawet nas wtedy taka ESA 500 konna aż tak nie kusi wcale. No tutaj to jest kusiciel. Średnie zużycie paliwa 9,6 litra podobno, poza miastem 7,6. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji 4 sekundy równo. No zobaczymy, ile mi wyjdzie, ale wiecie, to kwestia trakcji, opon, nagrzania. W zasadzie warunki są dzisiaj spoko. No zobaczmy, tak orientacyjnie. I prędkość maksymalna według producenta 304 km na godzinę. Robimy soundcheck i przenosimy się pod autostradę. Jest furczenie, jest burczenie. Palimy. Ja pierniczę. Radyjko, no po co? Burmester, super. Ale po co on tutaj jest? Dzisiaj mamy gdzieś 17,5 stopnia, teraz 21, ale auto stoi. No to wiecie, tutaj się nagrzało. D. Tryb Sport Plus. I to myślę wszystko nam wystarczy. No czuć już nawet przy ruszaniu, że jest tutaj dwusprzęgłówka, że po prostu coś się nam załącza, a nie takie jest jakby wśliźnięcie, jak to w hydrokinetykach bywa. 4,2 do setki wyszło, ale wiecie, 2 razy sobie pojechałem, nie będę opon po prostu dobijał, no trzeba byłoby oponki po prostu tutaj dogrzać tak bardzo dobrze. W ogóle średnie zużycie paliwa 8,4 było teraz krajówki, jechałem od 50 do 100 km na godzinę. Wioski i krajówki, kasujemy zużycie. I teraz, proszę Państwa, miniemy tylko taki bump i 100-200, ale w tą stronę jest pod dość ostry wiatr. No. Dobra. 9,2 to spokojnie, to jest naprawdę pod takie znaczne wiatrzysko. No tutaj, panie kierowco ciężarówki, no co pan? Myślę, że w drugą stronę będą konkrety. Tak to ujmę, no. Jak na razie ruch to wiele tutaj nie zdziała. Ale od razu auto zrobiło się strasznie sztywne, ale tak ma właśnie tutaj być. Jakby było nam za wygodnie, za miękko, za cicho, zgłaszamy się z takim autem do mechanika i do serwisu i mówimy, że coś jest, panie, nie tak. Dobra, takie profilaktyczne depnięcie. No widzicie,
229 już było, luźny Ryszard, no może do 250 sobie zrobię, jak pan może tutaj zjedzie. No i dobra. I zwalniamy sobie tutaj, wjeżdżamy na odcinek specjalny, wspinamy się. Kurczę, no co ja tutaj mam wam mierzyć, no? Znowu będziecie na mnie obrażeni i smutni, że kurczę, a przecież wiatr był tego dnia. No kurczę pieczone. Halo, halo, przestańcie tam wiać. No niestety, ale to nic nie daje. I kurczę, znowu jakieś roboty drogowe, coś tutaj się dzieje na drodze, koszenie. Ale szczerze, jak już zawrócimy, no to strasznie pewnie ten samochód się prowadzi, czy przy niższych zakrętach i prędkościach i na zakrętach, czy przy wyższych, no gokardzik, ale tak kurczę przyjemnie, bo szczerze na początku boimy się tego samochodu cholernie, a później jak się okazuje, jest on naprawdę zabawny. Chce się z nami pobawić. Dobra, pod wiatr, pod górę, bez sensu. Ciśniemy do zawrotki i depniemy sobie później. Na razie może prędkości obrotowe. Tryb komfort. 7 bieg. Co? 140 dajmy sobie. 27,7 zużycie paliwa. Włączymy sobie na prędkość. 140 to mamy 2507. 120 to już mi się tryb żeglowania nawet włącza. To jest 2100. Przepraszam, nie, dobrze, 102. I stówka to 1758. No, ale tu się dzieje. Dobra, i soundcheck. Ja pierdzielę. No i to jest, proszę Państwa, tutaj to aż no, coś niesamowitego. Kurcze pieczone. Tym samochodem aż chce się tak potańczyć. No i nawet takie te ślizgi drobne to są jakby przyjazne. To co? Toyotka nas wyprzedzi i dzida i 100-200. Najpierw lekko pod górkę, później troszkę z górki 8 i 9. Dziewięć, 27, 200, 250. Tutaj zwalniam, bo ciężaróweczki, dobra, jednak trzymają odstęp. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Dobra, i wyprzedzanie. 277 już było. Nie wiem ile według prędkościomierza, patrzę według GPS-u. Dobra, 294 i tam dwie ciężarówki. Ja odpuszczam. Dobra, wiecie co? Już jest trochę za duży ruch, a myślę, że nam wystarczy. Jest to właściwie, no, prędkość maksymalna. Jeszcze nie tego samochodu, ale tego odcinka. O, nawet tutaj się zmierzyło 8,9 sekundy 100-200 i 200-250 jest 8,5, a wcześniej było 9 chyba, nie wiem, coś takiego. Dobra, wystarczy, muszę troszeczkę odsapnąć sobie, stanę, kurczę. Nie palę, już bym zapalił, ale nie zapalę. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten film, ta próba autostrady, to wszystko wam się niesamowicie podobało. Było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.